Dzień dobry. Witam naszych widzów na YouTube i naszych słuchaczy na Spotify. Nazywam się Michał Żok, jestem pracownikiem naukowym w Niemieckim Instytucie Historycznym, a w tym semestrze wspólnie z Wydziałem Historii Uniwersytetu Warszawskiego wspólnie organizujemy cykl wykładów pod tytułem Toxic Relations – Histories of Violence. Właśnie odbył się pierwszy wykład z tego cyklu. Profesor Julia Burkhardt z Uniwersytetu w Monachium przedstawiła swoje wyniki badań o kobietobójstwie w średniowieczu. Kobietobójstwo zrozumiane jako najskrajniejsza forma przemocy wobec kobiet to jest taka jedna z wielu form tej przemocy. A moja dzisiejsza gościni zajmowała się podobnym tematem w późniejszej epoce. Mam przyjemność przedstawić Państwu dr Jaśminę Koczak-Siedlecką, która była pracowniką tutaj w naszym instytucie, a teraz jest zatrudniona na Uniwersytecie w Uppsali. Jej książka Przemoc i honor w życiu społecznym wsi na Mierzei Wiślanej w XVI i XVII wieku była kilkokroć uhonorowana nagrodami. Jaśmino, dziękuję za przybycie. Dziękuję, Michał, za zaproszenie. Dzień dobry Państwu. Bardzo się cieszę, że będziemy dzisiaj rozmawiać na tak ważne tematy. Ważne i jeśli chodzi o dawne społeczeństwo, ale ważne, jeżeli chodzi także o nas dzisiaj, nasze społeczeństwo i chyba zwłaszcza sytuację w Polsce. Dobrze, Jaśmino, to przejdźmy od razu do rzeczy. Jakie są Twoje wrażenia i wnioski, jeśli chodzi o to, bo Ty zajmowałaś się takim tematem, no już nie w tych kręgach elit, tylko codzienności zwykłych, zwyczajnych ludzi. Jakie są Twoje wrażenia i wnioski z tych badań? Było kilka naprawdę zaskakujących wniosków. Panuje taki powszechny stereotyp, że ludzie kiedyś, zwłaszcza ci tak zwani prości ludzie, w tym chłopi, byli bardziej agresywni, że tej przemocy kiedyś było więcej, bo ludzie mniej się kontrolowali, a zwłaszcza chłopi byli nieokrzesani, bardziej brutalni. Tymczasem akta sądowe, które badałam, pokazały zupełnie inny obraz przemocy. Przede wszystkim najczęstszą formą przemocy, która się pojawia w aktach sądowych z XVI-XVII wieku, nie jest przemoc fizyczna, a przemoc werbalna. Bardzo często były to po prostu wyzwiska, które traktowano kiedyś znacznie poważniej, bardziej na serio niż dzisiaj. A rękoczyny często nie były wcale, nie łączyły się z zadawaniem bólu, bo były to takie akty jak na przykład wylanie piwa komuś na głowę, zrzucenie kapelusza, splunięcie na kogoś. I zaczęłam sobie zadawać pytanie, dlaczego ludzie poświęcali tyle wysiłku, kosztów, czasu, żeby prowadzić sprawy w sądzie z takich powodów, które raczej widzimy dzisiaj jako błahe, na przykład z powodu kilku wyzwisk. I byli to często właśnie owi chłopi, na których patrzymy jako tych ludzi bardziej takich nieokrzesanych. A tu oni czuli się wielce obrażeni z powodu kilku wyzwisk. I tutaj dodam, że pewna rzecz się nie zmieniła, mianowicie kobiety najczęściej były atakowane słynnym wyzwiskiem na K, w języku niemieckim na H. I traktowano tego typu atak bardzo na serio. A skąd brała się ta popularność w ogóle wzywania kobiet na K lub po niemiecku, jak mówiłaś, na H? Starałam się jeszcze dokładniej analizować wypowiedzi ludzi, którzy przychodzili do sądu i zrozumieć, o co tak naprawdę im chodzi. I wszystko sprowadzało się właściwie do jednej kwestii, do kwestii honoru. Bowiem kultury dawnej Europy były kulturami honoru, gdzie honor, i to dotyczy wszystkich,
i chłopów, i szlachtę, i kobiety, i mężczyzn. Każdy z nich musiał walczyć o utrzymanie swojego honoru. Honor była absolutnie najważniejszą kwestią dla nich, ponieważ gwarantował ich miejsce w społeczeństwie. I o tym bezpośrednio mówią mieszkańcy wsi, którzy przychodzą do sądu i skarżą się, czy to na rękoczyny, czy to na wyzwiska, że został zraniony mój honor, tak? I przychodzę do sądu po to, żeby swój honor odzyskać. Nawet nie tak bardzo po to, żeby ukarać kogoś. I tutaj bardzo ważna sprawa, jeśli chodzi o kobiety. Każda kobieta musiała walczyć o to, żeby utrzymać swój honor, a honor kobiet, i to znowu niezależnie od grupy społecznej, zależał od sfery seksualnej. Kobieta była oceniana przez społeczeństwo przez pryzmat tego, czy stosuje się do norm życia seksualnego. I nawet nie tyle chodziło o to, czy ona naprawdę się do tego stosuje, tylko czy w oczach społeczeństwa czy społeczności, w której żyje, zachowuje się zgodnie z tymi normami. Wobec tego, jeśli ktoś chciał zaszkodzić jakiejś kobiecie, wystarczyło po prostu zwyzywać ją od K. I w ten sposób ona właściwie od razu traciła swój honor i musiała walczyć o jego odzyskanie. Takie wyzwisko traktowano, ponieważ mamy do czynienia z kulturą oralną, bo taka wciąż była kultura wczesno-nowożytnej Europy, pomimo rosnącej piśmienności, jednak słowo mówione było podstawą komunikacji i było podstawą wiarygodności. W związku z tym nazwanie kogoś na przykład K było właściwie równało się odebraniu honoru tej osoby. I taka zhańbiona kobieta popadała w stan wykluczenia społecznego. Miała ona jakieś możliwości reagować na tego? Jaka była w ogóle sprawczość, to, co jest dzisiejszym terminem kobiet w tym czasie, co ty badałaś? Bardzo często reagowano przemocą. To znaczy w odpowiedzi na zranienie honoru podważało się honor tej drugiej strony. Tutaj trzeba podkreślić także, że takie zranienie honoru, odebranie honoru kobiecie oznaczało także podważenie honoru jej całej rodziny, a zwłaszcza jej małżonka, bądź też ojca czy synów. Stąd też popularność męskich wyzwisk, które tak naprawdę podważają sposób prowadzenia się i jego matki na przykład, tak? Znamy te wyzwiska. I one podważały jednocześnie honor tego mężczyzny i jego matki, dlatego że zawsze kobieta była oceniana poprzez pryzmat życia seksualnego. I jakiekolwiek podważenie tego prowadzenia się kobiety było katastrofalne w skutkach dla całej rodziny, co prowadziło często do zemst, do przemocy między całymi rodzinami i sąsiedztwami, tak? Bo takie zwyzywanie nie było tylko brzydkim słowem, ale podważeniem honoru całej rodziny. A jak miało to wpływ na, powiedzmy, o czym mówiliśmy już, na tą najskrajniejszą formą, to znaczy na kobietobójstwo? Czy to było potocznym rozwiązaniem, w cudzysłowie, takich konfliktów i też odchyleń od norm, czy to jest raczej wyjątek? Co byś powiedziała? Ja, badając Mierzeję Wiślaną, nie spotkałam się z takim zjawiskiem zabójstw honorowych, czyli mordowaniem kobiet, które poprzez współżycie niezgodne z normami religijnymi zhańbiły się, czy zhańbiły swoją rodzinę. Z takimi zjawiskami spotykamy się wciąż w wielu kulturach, na przykład afrykańskich, czy w niektórych kulturach azjatyckich. Tego nie widzę, przynajmniej w badanym materiale źródłowym w odniesieniu do dawnego społeczeństwa europejskiego. Natomiast możemy tu mówić o czymś podobnym do śmierci cywilnej. To znaczy taka
kobieta bez honoru nie mogła właściwie funkcjonować w społeczeństwie. Była ona poddawana całkowitemu wykluczeniu. Jej słowa były niewiarygodne. Nikt nie chciał z taką kobietą nawiązać relacji, nie wiem, małżeńskiej. Ona traciła także wiarygodność w sądzie, jeśli jej opinia o jej prowadzeniu się nie była pozytywna. Także miało to wielorakie konsekwencje, choć może nie aż tak drastyczne jak kobietobójstwo. No to jest bardzo ciekawe też pod tym względem, że ty mówiłeś, że honor jest bardzo ważny dla przynależności do danej grupy społecznej. Jeśli chodzi o kulturę honoru, szczególnie czyniła ona położenie ofiar gwałtu, w ogóle przemocy seksualnej, szczególnie trudnym. Dlatego, że ofiara gwałtu traciła także swój honor, ponieważ według zasad honorowych jakikolwiek związek seksualny z nie swoim mężem przekładał się na hańbę danej osoby i zresztą jej rodziny też. W związku z tym, i co ciekawe, co straszne, w tej kulturze bardzo patriarchalnej, przypomnijmy, zgoda kobiety nie miała żadnego znaczenia. Jeśli ona współżyła w jakikolwiek sposób, została zmuszona do stosunku przez nie swojego męża, okrywała się hańbą. Mówimy więc o wtórnej wiktymizacji ofiar gwałtu, bo były one poddawane przemocy, którą byśmy nazwali przemocą społeczną, kulturową. Były one ofiarami wykluczenia społecznego, ostracyzmu, potępienia, z tego powodu, że zostały zgwałcone. I właściwie, co może jeszcze bardziej szokujące, jedynym sposobem na to, by przywrócić sobie miejsce w tej społeczności, przywrócić sobie honor, było poślubienie tego mężczyzny. To znaczy, w przypadku gwałtu, poślubienie gwałciciela. I w aktach sądowych, które ja badałam, pojawiają się kobiety, które przychodzą do sądu i proszą sędziego, żeby zachęcił gwałciciela, żeby je poślubił. Bo to jest jedyny sposób na to, żeby móc dalej funkcjonować w tej społeczności. Jest to dla nas dzisiaj szokujące. Czasami słyszymy podobne historie z kultur nieeuropejskich. Tymczasem tak było także na terenie Europy, na terenie Polski w dawniejszych czasach. Ponieważ honor jest ważniejszy niż, powiedzmy, cielesne zdrowie kobiety, tak? Wiesz, w tamtych czasach specjalnie się nie przejmowano dobrym samopoczuciem w ogóle kogokolwiek, a kobiet chyba szczególnie. I honor był zdecydowanie ważniejszy niż zdrowie psychiczne na przykład, dobrobyt emocjonalny. Tego chyba specjalnie nie dostrzegano, a jeśli dostrzegano, spychano to gdzieś na dalszy plan. Widocznie jakby dla tych ludzi przynależenie do wspólnoty było rzeczą absolutnie kluczową, najważniejszą, ponieważ życie kiedyś było, no cóż, dosyć to brzmi, może jest to oczywistością, że życie kiedyś było trudniejsze, trudno było po prostu przetrwać i przynależność do grupy gwarantowała to przetrwanie, albo przynajmniej zwiększała prawdopodobieństwo przetrwania. W związku z tym było to ważniejsze niż taki dobrobyt, powiedzmy, emocjonalny, psychologiczny. Ale warto mieć tego świadomość, jak to wyglądało w przyszłości i dlaczego na przykład kobiety robiły wszystko, żeby ukryć gwałt, żeby o tym nie mówić, już nie mówiąc o tym, żeby pójść z tym do sądu.
Zwłaszcza, że przepisy prawne zostały skonstruowane w taki sposób, żeby w praktyce było to właściwie niemożliwe, żeby udowodnić gwałt, o ile gwałciciel nie został przyłapany na gorącym uczynku. I tutaj znowu, jeżeli zrobimy wycieczkę do naszych czasów, ślady tego, mimo że może już nie mówi się tak wprost o honorze, chociaż w XX wieku jeszcze nieraz porusza się taką kwestię, że taka kobieta, nie wiem, czuła się nieczysta, tak? Albo że jest nieczysta, że została w jakiś sposób splamiona, tak? Więc gdzieś nawet to słownictwo widzimy, że pozostało, ale cały czas jest problem z tym, że ofiary przemocy seksualnej nie chcą o tym mówić, wolą o tym nie mówić, że nie są traktowane poważnie przez organy ścigania i przez system sprawiedliwości. No właśnie to są wspólne zagadnienia, którymi zajmujemy się i nasze koleżanki i koledzy w wspomnianym tomie Forbidden Fruits, Sex Lives and Churches in Polish Territory Through the Ages, która ukazała się niebawem w Palgrave. Praca z założenia, że chcieliśmy pokazać te ciągłości, które tam widzimy, nie? Własnych badań, ale założenie było takie, żeby pokazać, że te problemy istniały i nadal istnieją. Tak, i chcieliśmy zobaczyć, jak w praktyce normy narzucane przez Kościół katolicki oraz inne kościoły w chrześcijaństwie na ziemiach polskich funkcjonowały w życiu tak zwanych zwykłych ludzi, mieszkańców wsi, mieszkańców miast. Na ile stosowali się oni do tego, na ile nie, z czego to wynikało i jak zmieniało się to w czasie. I na ile dostrzegamy te same problemy w wieku XX czy w wieku XV. Wydaje mi się, że do tej pory brakowało takiego ujęcia właśnie w długim trwaniu i skupienia się właśnie na relacji praktyki życia codziennego i norm postulowanych przez kościoły. Nie ma tutaj procesu liniowego, to znaczy to nie jest tak, że kiedyś, nie wiem, w średniowieczu na przykład te normy życia seksualnego były surowsze niż później. Ja w swoim artykule dotyczącym epoki wczesno-nowożytnej pokazuję, że dyscyplinowanie życia seksualnego było znacznie silniejsze w wieku XVIII niż w wieku XVI. I co ciekawe, także ta argumentacja oparta na religii także przybiera na sile. Co jest może zaskakujące, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że w XVIII wieku pojawiają się już inne prądy myślowe, także oparte na racjonalizacji, a tu okazuje się, że to wcale nie przeszkadzało w tym, żeby nasilać jednocześnie tą argumentację religijną. No to jest bardzo ciekawe. Mamy też taki artykuł kolegi Jurii Zazuliaka, który pokazał też, że w tym gronie, czyli to znaczy w Rzeczypospolitej obojga narodów, to sprawa jest jeszcze bardziej złożona ze względu, że mamy kilka religii różnych, mamy oczywiście katolików, mamy Ormiań w danym mieście, na przykład w tych badaniach Juriego i widać, że po prostu tam jest też jakiś proces nie wytwarzania wspólnych norm, tylko że te normy są w jakimś konflikcie. I co to znaczy na przykład, jeśli jedna społeczność, powiedzmy grupa katolików, która nie ma tego prawa do rozwodu, a za to druga grupa to ma, bo to są bardzo złożone rzeczy, a jeśli jest teraz powiedzmy, że z jednej grupy ktoś się zakocha w osobę z drugiej grupy i ta jest zamążna lub żonata i potem mamy takie sprawy sądowe i to jest coś chyba bardzo nowoczesnego, ale który ciągnie się od średniowiecza, jak nasze koleżanki i koledzy w tym tomie pokazują. To się po prostu ciągnie do dzisiaj, że te takie sprawy związane z seksualnością ludzką po prostu prowadzą do konfliktów.
tylko co jest przyczyną, a co jest skutkiem, bo często ta argumentacja religijna była wykorzystywana tak naprawdę przy okazji, żeby sankcjonować sytuacje, których powody leżały zupełnie poza kwestiami religijnymi. Dla mnie porównywanie różnych regionów i różnych wyznań jest też pod tym względem ciekawe, że pokazuje, że te różnice wcale nie były tak duże. Ja akurat badam społeczność luterańską, ale wszystkie te społeczności, w ogóle ogólnie kultury dawnej Europy były kulturami patriarchalnymi. Niezależnie od tego, czy mamy prawosławny region, czy luterański, czy katolicki. Wszędzie większą odpowiedzialność za stosunek seksualny obarczano kobiety, zwłaszcza jeśli dochodziło do współżycia niezgodnego z normami religijnymi. Wszędzie utrudniano ofiarom gwałtów dochodzenie sprawiedliwości. Wszędzie plasowano kobiety poniżej mężczyzny i plasowano je w takiej relacji zależności. Także tutaj widzimy taki niestety smutny uniwersalizm, jeśli chodzi o te kwestie, mimo że w teorii chrześcijaństwo obie płcie obarcza taką samą odpowiedzialnością za współżycie i za ewentualny grzech. Jednak jak widzimy w praktyce, to ostrze było wymierzone zawsze bardziej w kobiety, a były takie momenty, kiedy te sankcje były szczególnie surowe. Ja pokazuję to w odniesieniu do XVIII wieku, gdzie kobiety oskarżane o współżycie przedmałżeńskie były zakuwane w kajdany i wystawiane na widok publiczny. Oczywiście na polskiej wsi jakby normą było karanie takich kobiet kilkudziesięcioma razami, uderzeniami, jakimś biczem, wyganianie ze wsi. Znamy to chociaż z chłopów Rejmonta, gdzie taka kobieta podlega ostracyzmowi społecznemu. I właśnie też pytanie, jak dane społeczeństwo, co robi w ogóle z odchyleniami od tej normy. To jest głównie tym tematem wspomnianego zbioru, o którym będziemy jeszcze rozmawiać, ponieważ tam widzimy różne, że honor trochę traci ważności, swojej najważniejszej, ale za to naród i ten etos katolicki, ja znam najlepiej ze swoich badań, oczywiście przykład Irlandii i Polski, gdzie mamy po prostu ten silny, szczególnie w Irlandii, nawet w XX wieku, etos katolicki, gdzie mamy po pierwsze ten zakaz rozwodów, który ciągnie się do lat 90. i mamy takie konfliktowe sytuacje, mimo tego, że małżeństwo się rozpada, szczególnie mąż potem decyduje się zanulować to małżeństwo i przez to dzieci i była żona stracą wszystkie prawa do niego, tak naprawdę alimenty i tak dalej, i te dzieci, które wychodzą z tego związku, nagle stają się nieślubne. Nie wiem, więc mamy tutaj bardzo dużo problemów i to, co przed chwilą powiedziałem, mamy podobne także, jeśli chodzi o teraz drugi przypadek, może taka ciekawostka raczej, że mamy też podobne zjawiska w Republice Federalnej Niemiec, gdzie do lat 70. tak naprawdę mamy kodeks cywilny jest bardzo, bardzo konserwatywny, gdzie kobieta nie ma prawa bez zgody swojego męża na przykład założyć sobie konta bankowego lub pracę podjąć poza domem. Więc to są takie rzeczy, które widzimy, że mężczyźni, czyli kobieta jest zależna od mężczyźni w średniowieczu, tak samo jak
w nowożytności i no, niestety można powiedzieć do dzisiaj. Nie? Tak, to o czym mówisz, bardzo przypomina sytuację w wiekach nowożytnych, w XVI, XVII, XVIII, kiedy kobieta nie mogła sama pójść do sądu, bo po prostu była uważana przez prawodawców jako niepełnoprawna, jako niewiarygodna osoba i musiała zawsze mieć męskiego opiekuna, przedstawiciela prawnego, co bardzo pogarszało sytuację na przykład ofiar przemocy domowej, przemocy ze strony męża, ponieważ kobiety były zależne ekonomicznie od mężów. W większości porządków prawnych to mąż zarządzał majątkiem, a często był właścicielem, zwłaszcza majątku najbardziej wartościowego, nieruchomego. I co już jakby pogarszało sytuację ofiar przemocy domowej. A do tego takiej kobiecie trudno było wszcząć postępowanie, ponieważ nie mogła sama po prostu pójść do sądu i się naskarżyć, potrzebowała właśnie takiego męskiego przedstawiciela. Do tego w prawie właściwie nie było przemocy domowej jako takiej. Owszem, karalne było na pozbawienie żony życia bądź doprowadzenie jej do kalectwa, ale były to sprawy rzadkie i takie, powiedzmy, pobicie bez większych skutków dla zdrowia żony nie podlegało absolutnie żadnej karze, ani nawet nie podlegało potem jakby ocenie społecznej, ponieważ to było prawo. Każdy mąż miał ustanowione w normach prawnych prawo do karcenia żony i innych domowników. Także ofiarom gwałtu było bardzo trudno dochodzić sprawiedliwości. No to jest niestety też takie zjawisko, które pojawia się w mojej pracy o Irlandii, gdzie porównam po prostu Irlandię i, jak wiesz, Polskę w danych czasach i gdzie widać na przykład, że przez ten brak możliwości rozwodu mamy takie sytuacje, że nawet jeśli żona ucieka od swojego męża, bo on jest brutalny i mamy też do czynienia przemocy fizycznej. Mimo tego on ma prawo z nią być, to znaczy bywać ciągle w jej otoczeniu i tak dalej. Ona w ogóle nie może się bronić przeciwko temu. I to dopiero w latach tak naprawdę 80., 90. to się zmienia, ale do tej pory my mówimy tu o XX wieku. Nie? Mimo tego mamy, jak mówiliśmy, tą ciągłość. Tak. W kościołach protestanckich rozwód był możliwy tylko teoretycznie, jeśli mówimy o tych wcześniejszych wiekach, XVI, XVII. I przemoc domowa sama w sobie nie była przesłanką do rozwodu. Więc kobieta nie mogła wziąć rozwodu ze swoim mężem z takiego powodu. W ogóle rzadko kiedy udzielano. W kościele katolickim rozwody w ogóle nie były możliwe, chociaż Małgorzata Kołacz-Chmiel, która napisała artykuł do tomu omawianego przez nas Forbidden Fruit, pokazała, że wykorzystywały one za to możliwość unieważnienia małżeństwa, żeby wyrwać się z przemocowego związku. No to wspomniałam o tym temacie, bo w Irlandii niestety to było jeszcze trochę inaczej pod tym względem. Raczej mężczyźni korzystali z tej możliwości i po prostu zostawili swoich byłych partnerek bez niczego tak naprawdę. Na przykład wyemigrowali do Wielkiej Brytanii, tam założyli nową rodzinę i po prostu też sądy irlandzkie nie mieli w ogóle żadnej możliwości, aby na przykład jakoś ich zmuszać do płacenia alimentów i tak dalej. To są I nadal powtórzę, to jest późny XX wiek i mimo tego mamy tylu spraw, które nadal tak naprawdę działają jak, powiedzmy, w średniowieczu. Jaśmino, dziękuję Ci za przybycie i za ciekawą rozmowę, a naszych widzów i słuchaczy zachęcam do czytania książki Jaśminy Korczak-Siedleckiej Przemoc i honor w życiu społecznym wsi Mierzei Wiślanej.
Zapraszamy także do zapoznania się z niedawno wydanym pod naszą redakcją, moją i Michaela Coka, wieloautorską książką Forbidden Fruit: Sex Lives and Churches in Polish Territories Through the Ages, która pokazuje, w jaki sposób zmieniała się bądź nie zmieniała się praktyka życia seksualnego w odniesieniu do norm religijnych w Polsce. Temat wciąż aktualny i jeśli chodzi o dawne wieki i o czasy współczesne.